City. Właśnie się czekautujemy z naszego motelu. Fura już tam stoi. No i będziemy jechać dalej. Motel całkiem fajny, wygodny, bardzo fajne nowe pokoje. Jedyny minus to to, że nie wiem czy słyszycie, ale autostrada wali tak, że naprawdę ciężko wytrzymać. Czas na szybkie śniadanie. Is the 46th state. Okay, so there's 50. We were at toward the very end, like Hawaii and Alaska, and I think maybe Arizona was after us. So we had all this land. Even not far from here, there's a line, okay, and people were on their horses and their wagons, and they said this area is open for settlement. Okay. So the army was here, and they would fire a gun, and the people would take off on their horses and wagons. Some people on foot, and they had a flag. Okay. And they had this land marked off in big squares, and you put your flag there first, you got that land for free. Wow. Yeah. So that's the land runs in Oklahoma. So it brought people from all around the all around the world, not the United States. I mean, so. We have areas where there's like a lot of German people. These are all the round barns around the United States. Okay. So there's quite a few. All 4 books are filled with round barns around the United States. Okay. Yeah, so you can look up different states. So the land runs. This is a land run farm. He got 160 acres. They got 160 acres when they put that flag in the ground. Okay. And so this was a land run farm, and he had cattle. And built this barn. It was Mr. Oder and 2 helpers and 2 donkeys. Okay. That helped build this barn. Is that not amazing? I don't know about you, but I mean, like this, especially the stuff up high. Okay. I can't imagine building that. Chciał się napić jakiegoś popsa, to tutaj mają podobno 500 rodzajów. Idziemy to sprawdzić, podobno co jeden to bardziej crazy. No wygląda całkiem spoko. Jak wypijemy jeszcze kolę o smaku bekonu z czekoladą, to będziemy usatysfakcjonowani. A może lemoniadę o smaku musztardy? A może enchiladas? A może buffalo wings? No i znaleźliśmy bacon soda z czekoladą. Polecam.
w Oklahomie. Przejeżdżamy przez ten piękny, dziki, rolniczy stan. Dzisiaj się dowiedzieliśmy, że jest to jeden z ostatnich stanów przyłączonych do Ameryki, oprócz Alaski, oprócz Hawajów. Pani nam powiedziała w tej czerwonej stodole, że był to 46 stan, ale musimy to sprawdzić, bo sami tego nie wiemy. I jest to stan przede wszystkim rolniczy. I od zawsze tak było. Od zawsze tak było, że były to dzikie tereny. I rzeczywiście ma to bardzo ciekawą historię, jak te tereny były zasiedlane. Te tereny były zasiedlane przez białego człowieka poprzez takie wyścigi, gdzie każdy starał się dotrzeć jak najszybciej do najlepszej działki i w momencie, kiedy do takiej działki dotarł, ta ziemia stawała się jego. Więc to jest ta ciekawa część historyczna, ale jest też część tragiczna, część związana z Indianami. Na tej ziemi mieszkało bardzo dużo Indian i żyli oni sobie spokojnie, zanim biały człowiek się tutaj pojawił. I w momencie, kiedy osadnicy biali tutaj przyszli, chcieli jak najszybciej Indian stąd wysiedlić. Indianie oczywiście nie byli tym zainteresowani i starali się walczyć o swoje. Dlatego też nasi biali przyjaciele mieli wspaniałe pomysły. Jednym z tych pomysłów było to, że skoro nie mogą złapać wszystkich Indian i ich przesiedlić, to trzeba zabrać im jedzenie. Co jedli Indianie? Indianie jedli bizony. Więc biały człowiek postanowił, że wszystkie bizony z tych terenów wybiją. Szacuje się, że w tym okresie te tereny zamieszkiwało kilka milionów bizonów. Kiedy biały człowiek skończył rozprawiać się z tymi pięknymi zwierzętami, zostało ledwie kilka tysięcy. I jest takie muzeum w Oklahomie, Muzeum Kowboi, które bardzo dobrze pokazuje tę historię. I są tam również przerażające zdjęcia pokazujące białych zdobywców, którzy chwalą się, ile w danym roku zabili bizonów. Są to zdjęcia pełne czaszek tych zwierząt. Najgorsze jest to, że biały człowiek odniósł zamierzony skutek i przepędził stąd Indian. Indianie nie mieli co jeść, więc postanowili przenieść się do Kanady. Kupujemy bilety, 7 dolców za osobę, lecimy zwiedzać. To jest pierwszy i moim zdaniem już na pewno mój ulubiony eksponat w tym muzeum. Muzeum przedstawia całą historię Drogi 66, nie tylko jak wygląda teraz, ale przede wszystkim jej powstanie i czas jej świetności.
Piękne muzeum, bardzo polecamy. Naprawdę, jak tylko będziecie w Clinton, wstąpcie, obejrzyjcie. Warto wydać te $7, zobaczyć, co tu się dzieje, cała historia trasy, wszystko posegregowane, bardzo fajne eksponaty. Tego pana postaramy się odwiedzić. A tutaj pan od niebieskiego wieloryba. Jakby ktoś chciał burgerka, to w takich knajpach na trasie 66 można je zjeść. Kolejny fajny skansen, tym razem w Elk City. Naprawdę warto odwiedzić. Zaraz przy drodze 66. Oh, hi. Good afternoon. How we doing today? They've been here for a long time. Okay. Yeah. When did you open the shop? This is me and my wife Annabelle when we started here in 1986. She's going nuts over it, man. Oh my God, she said that was so good. Can you give it to me all night long? And he said, well, I did last night. Here's the very first Route 66 sign posted in the state of Oklahoma from 1926. You can hold it, play with it, and pet it. Please don't drop it on my instruments. Sure. You won't. Yeah, it's heavy. This is from 1926? Yeah, welcome to go over to my Redneck Castle / Sanitarium and take photos too. Okay, great. Yeah, the gate's open over there. Great. Okay. Thank you very much. You guys be careful going down the road. Tutaj mural z trasą 66, przez jakie stany przebiega. Jesteśmy w Shamrock, właśnie jechaliśmy do Teksasu. Kto oglądał bajkę Auta, ten zna. Niestety muzeum jest już zamknięte, szkoda, bo bardzo chcieliśmy je odwiedzić, ale nawet widzimy, jak wygląda w środku. A tu się bunkrujemy na noc w hotelu Big Texan.
Zdrowie. Będzie jedzone? Well, right here. Hold on. Gabriela już na shoppingu. Always. Jak wyglądam? Super.